Kinga, jestem 10 lat wierząca i nawracałam się w takim domu bardzo patologicznym i mój ojciec był bardzo zdemonizowanym człowiekiem, bardzo. Kiedy nawróciłam się, bardzo zaczął mnie atakować. Już jako chory człowiek bardzo mocno fizycznie mnie atakował, nie mógł chodzić, potrafił wstać i pójść bez nogi. I miałam bardzo dużo takich też demonicznych ataków, typu, że w nocy wiedziałam, że to nie jest on, wiedziałam, że nie z nim walczę. Budziłam się i czułam, nikogo nade mną nie było, że coś mi ściska za gardło i budziłam się rano i miałam podbijane palce na szyi. I my jak przyjechaliśmy tutaj, to już od 3 miesięcy jesteśmy w stanie uwalniania z mężem. Bóg jakby pokazał to przez problemy finansowe i te problemy przez całe nasze życie się ciągnęły, przez moje wcześniej panieńskie, jego kawalerskie problemy finansowe. I w domu, w rodzinie i wszędzie. I jakby te finanse były, ale zawsze ich brakowało. Nigdy nie można było połatać tych wszystkich dziur i zaczęliśmy się pytać o Boga, o co chodzi. My też byliśmy wierni w finansach, jak zaczęliśmy oddawać dziesięcinę. I tych pieniędzy cały czas brakowało. Nie widać było tego błogosławieństwa. Cały czas coś było zablokowane i intelektualnie, i tak umysłowo. Ja też nawróciłam się i ja wszystkiego, czego się dowiadywałam o Bogu, oczywiście dowiadywałam się z Biblii, ale nie miałam poznania. Byłam zablokowana, jeżeli chodzi o interpretację Słowa Bożego. I pewne rzeczy, jak zaczęliśmy się modlić, to Bóg pokazał nam, że jest duch ubóstwa nad naszą rodziną. W sierpniu to było na początku. I na drugi dzień dostaliśmy SMS-a od Ryszarda Krzywego, że wysyła nam proroctwo. I w tym proroctwie była taka rzecz, mówi, zanim mur padnie, to pewne struktury trzeba naruszyć. I jeszcze za mało razy uderzyliście. I my modliliśmy się cały czas, w międzyczasie bardzo dużo ataków demonicznych przyszło. Nie rzucało mną po ścianach, mój mąż jakby lżej to przeszedł, ale ja chorobami byłam bardzo atakowana. Kilka dni po tym, jak zaczęliśmy się modlić o uwolnienie, zaczęliśmy walczyć, wstawiać się, pościć, straciłam wzrok. Do tego stopnia straciłam wzrok, że nie widziałam, nie było mi ciemno przed oczami, ale tak jak patrzyłam na swoją rękę, to nie widziałam ani linii papilarnych, ani nic. I żadne szkła. Pojechałam do okulisty, żadne szkła nie były w stanie tego wyregulować. Żadne. I on wziął mnie do ciemni i mówi... i jeszcze byłam w międzyczasie właśnie też zachorowałam na zapalenie spojówek. To się objawiło o tym wszystkim. I jakby to wyleczenie, po tym wyleczeniu oślepłam. I on wziął mnie do ciemni i mówi, pani ma podrapane oczy. Pani ma podrapane oczy, równe linie widać na oku, jakby ktoś pani pazurami przeciągnął po oczach. I wtedy on mówi do mnie, że z tego praktycznie się nie wychodzi. Że on pierwszy raz widzi taki przypadek, ale z tego praktycznie się nie wychodzi. Widział mikrourazy na oczach i takie rzeczy, ale nie w takim stopniu i nie tak równo. Że to jest bardzo równo, jakby ktoś linijką to pociągnął. I wtedy on mówi do mnie, chyba będzie musiała się pani z tym pogodzić. I w tamtym momencie taki straszny gniew przyszedł. I ja też jestem po wypadku i mam chore biodra i mam tą nogę krótszą, swoją jedną lewą i czekam na operację endoprotezy. Mam nadzieję, że Bóg jednak uzdrowi mnie, zanim będę musiała to przejść. I stoję tak, wyszłam od tego okulisty, popłakałam się i mówię, taki gniew przyszedł. Mówię, chamia, okulawiłeś mnie, ale nie pozwolę zabrać ci wzroku. I stałam przy tym przystanku tam i miałam taką moc, że jakbym powiedziała temu przystankowi, że ma się zgnieść, to by się zgniótł. Rozumiecie? W puszkę. I pojechałam do domu, bo prosiłam męża, żeby położył na mnie ręce i zaczęliśmy to gromić. I słuchajcie, na drugi dzień otwieram oczy i wszystko widzę. Wszystko widzę. I chciałam wam powiedzieć o tym, że takie ważne jest to, co brat Józef zrobił na samym początku, że zaczął odcinać wszelkie zwierzchności. Bo my w tym momencie, kiedy on zaczął to zrobić, ja sobie uświadomiłam, że my, kiedy przystępowaliśmy do uwalniania, nie odcięliśmy tych zwierzchności. Nie odcięliśmy tego
Dlatego to miało do nas dostęp i mogło mnie fizycznie atakować przez choroby. To było coś takiego, że ja nagle stoję też i czuję, jakby ktoś rozżarzonym pogrzebaczem do wszystkich stawów w moim ciele przyłożył węgiel. Taki do czerwoności rozgrzany, że ja upadałam. Na wymioty mnie ciągło. Mój mąż modlił, kładał na mnie ręce, modlił się, wszystko od razu odchodziło. I mieliśmy bardzo dużo, demoniczne sny miałam takie, że czułam, że walczę, że aniołowie przychodzą z kamienną tablicą i Boży Sąd sprowadzają na diabła, na demony. I że modlę się o uwolnienie ludzi też, których znam, a większości, których w ogóle nigdy na oczy nie widziałam. I jak się budziłam, to miałam ręce w taki sposób ułożone, tak jak trzymałam ich za ręce w śnie. I kiedy tutaj przyjechaliśmy, ja przyjechałam z takim oczekiwaniem kontynuacji cały czas. I Bóg dał nam niesamowite narzędzia, pokazał też wiele rzeczy. I ja sobie myślę, że gdybym ja wiedziała to 10 lat temu, już bym dawno była uwolniona. Już dawno by to było wszystko za mną. Tylko dzisiaj w naszych kościołach po prostu brak nauczania na ten temat jest. My nie mamy narzędzi. I też jak siedziałam i modliłam się i przyszłam tutaj z takim lękiem, mówię, nie chcę żadnych manifestacji, niech to wylezie, ale ja nie chcę się tarzać po ziemi, bo się boję po prostu. Miałam taki straszny lęk. I wiecie co, Bóg jest niesamowitym dżentelmenem. I ja siedziałam i ziewałam. Za każdym razem, kiedy brat Janusz coś mówił, co dotyczyło mnie, był taki ziew, że aż mnie szczęka boli dzisiaj, rozumiecie? I coś tam sobie poplułam, coś mnie tam potelepało i było spokój. Rozumiecie? Spokój. Taki spokój. Ja wiedziałam, że to wychodzi powoli, wszystko metodycznie. Znaczy, jeszcze coś wiem, że jest kilka rzeczy, ale wiem, że one wyjdą przez post. I wiem, że też moje uzdrowienie jest kwestią postu. Że to będzie przez post. Że moja noga się wydłuży, że mój staw zostanie odbudowany, że to wyjdzie przez post. I naprawdę to jest niesamowite. Oni są niesamowitym błogosławieństwem dla nas. Poznanie, objawienie, super. Dzięki.